Cześć, z tej strony Marek, witam Was jak co tydzień na naszym kanale o aranżacji wnętrz. Najlepsze produkty z IKEA do Twojego domu. Najlepsze produkty oczywiście moim zdaniem. Ty może masz inne ulubione, daj znać w komentarzu. Jestem bardzo ciekawy, co napiszesz. I żeby nie było, nie jest to odcinek sponsorowany. Nie. Kurde, nie chcą płacić. A szkoda, można by było jakąś petycję wystosować. Będzie to 10 produktów praktycznych, do dekoracji domu, dla dzieci, w wyższych cenach, niższych. Zresztą, właśnie, a propos cen. Ja Wam powiem, co na ten temat myślę później, ale dajcie też znać, czy według Was jest tam drogo, czy nieźle, nawet jest ok. W ostatnim punkcie powiem o produkcie, który mam. Zresztą kilka będzie takich, które mam w domu, ale uważam, że to jest super sprawa. Może nawet najlepszy taki produkt. Może tak. No, zobaczycie, sami napiszecie, czy tak, czy są inne, lepsze pomysły. Jak zwykle prośba o subskrypcję kanału. Pamiętajcie o łapce w górze. Zapraszam do siebie na Instagram, bo w tygodniu tam pokazuję więcej rzeczy. Oczywiście krótkie filmiki czy posty, ale z różnymi poradami, z kosztami i tak dalej. Wbijajcie do mnie na Instagram. Dobra, zacznę od szafki łazienkowej. Szafki łazienkowej, ale naprawdę uważam, że to jest bardzo dobry produkt. Ma wiele wymiarów, kilka kolorów i cena. Cena naprawdę niezła, biorąc pod uwagę, że macie tu szafkę, umywalkę, blat z bambusa polakierowany lakierem wodoodpornym, tak więc no nieźle. Druga rzecz, albo trzecia, kolejna w każdym razie, wyposażenie. Są tam też przegródki zrobione, które no, ułatwiają po prostu życie. Przy szafce 80, czyli szerokość 80 cm, 82 dokładnie, czy oni zawsze muszą jakieś takie niestandardowe robić te wymiary? No dobra, 80 1749 zł. Nieźle. Tak jak wspomniałem, co do cen wrócimy, powiem jeszcze, co na ten temat myślę, ale ogólnie ta szafka wytrzyma długo, jest praktyczna, jest kilka kolorów. Co chcieć więcej, żeby tylko wytrzymywało, a wiem, że wytrzymują długo. Tak więc jest ok. Drugi produkt, no jak zwykle postaram się szybko przelecieć te 10 punktów. Drugi produkt, regały Kallax. Kurde, szwedzkiego się nie uczyłem jeszcze, także nie wiem. Możecie mnie poprawić, nie musicie. Kallax. Miałem je w swoim pierwszym biurze i naprawdę spisują się. Dlaczego są tak dobre moim zdaniem? Przede wszystkim mamy różne wielkości, różne możliwości, kombinacje. Możemy szafki otworzyć, zamknąć, dać szuflady. Jest to wszystko takie standaryzowane. Są 3 kolory bodajże, ale można kombinować. Na przykład korpus mieć w kolorze białym, a w bukowym szafki. Tak więc jest to naprawdę bardzo przydatne. Poza tym można je łączyć na przykład z biurkiem. I oczywiście w IKEA macie możliwość do kupienia blatu, nóg, tam zawiasów, tam są otwory od razu chyba przygotowane po to, żeby tylko wkręcić i żeby to się zamykało. Ale ja ostatnio, tutaj jest taka wizualizacja, robiłem niestandardowe, żaden kłopot dokupić nogi u nich, czy gdziekolwiek indziej, blat swój i voilà, jest zrobione. Trzeci punkt, zresztą to będzie kilka punktów, ale zawarte w tym punkcie trzecim, wyposażenie szuflad w kuchni. Mają bardzo fajne rzeczy. Kurde, dużo. Wybór ogromny. Sam mam coś takiego jak Barriera, tak to się chyba zwie, na pokrywki. Sprawdza się to. Rewelacja. Naprawdę fajnie. Można to rozciągać, zmniejszać i dopasujecie do każdej szuflady. Ale jest też Uptaterra bodajże i to mi się bardzo podoba, bo tu możemy kształtować tą swoją szufladę, środek, jak chcemy. Taki prosty w pomyśle, sprytny organizer do szuflad. Kurczę, wkładacie te kołki, robicie gdzie, co, jak potrzebujecie, no i macie pod siebie skomponowaną szufladę. Zresztą to jest właśnie fajne, że mają bardzo dużo produktów do szuflad, zresztą no, nie tylko do szuflad. A teraz coś dla dzieci. Mam. No dobra. Nie ja, moje dziecko. Ale też się bawiłem tym trochę.
Żeby nie było, moje starsze dziecko też się bawiło, teraz już ma 15-16 lat. Tak więc głośno nie mówcie, bo zaraz będę słyszał, tak, co ja takiego wygaduję. Ale te młodsze bardzo wspólnie bawili się bardzo dużo. Kuchenka ducting. Powiem Wam naprawdę, ile radości to im sprawiało. Sprawia nadal, chociaż już mnie już się troszeczkę to przyjadło. Ale to też jest naprawdę dobry pomysł, bo to i bawi, i uczy. Oczywiście możemy dokupować do tego garnki, robić całą restaurację. Tak więc jako zabawka uważam super sprawa. Lecę do punktu 5. 5. i 6. punkt to będą takie niedrogie rzeczy, nawet wręcz tanie, a cieszą. Mata do szuflad. Jeżeli nie chcecie wyposażać, tak jak wcześniej mówiłem, w różne kombinacje te szuflady, to wystarczy kupić taką matę. No kurczę, kosztuje to 18 zł. Tragedii nie ma. Umówmy się. A naprawdę fajna sprawa, bo te naczynia nam nie jeżdżą, nie obijają się, nie niszczą też szuflad, nie rysują ich. Tak więc za te pieniądze, za te 18 zł nie ma co się zastanawiać. Według mnie, kurczę, jeżeli nic już nie chcecie tam organizować w tych szufladach, to chociaż ta mata by się przydała. Przydałaby się tak samo jak jeżeli chcecie ozdobić Wasz dom, tak jak wiele razy, wiele wspominam, że ja bardzo lubię żywe kwiaty, to przyda Wam się taki wazon Kunstful. Kurde, trudne to. Ale bardzo fajny pomysł te wazony. One w środku mają takie pierścienie. Dzięki temu te kwiaty możecie ładnie ułożyć, a nie, że one będą tak wisiały sobie klapnięte. Tak? Wiadomo, że nieraz w tych wazonach, jak damy te kwiaty, to one rozchodzą się na boki, opierają się o ścianki i tyle. A tu dzięki tym pierścieniom no wygląda to zdecydowanie bardziej atrakcyjnie. Koszt takiego wazonu 60 zł. Drogo, niedrogo. No jak wazon to nie najtaniej, ale są i droższe, są i tańsze. No znowu pewnie tragedii nie ma. I teraz 7. punkt. Podobny w sumie troszkę do tego, co było w szufladach. Organizery do szaf i do tych regałów, na przykład kajaks. Jest bardzo dużo pudełek. Jeżeli nie kupiliście zamykanych frontów, to tu możecie sobie poradzić, że to ładnie, bardzo fajnie pasuje. Ale nie tylko o to mi chodzi, bo do szuflad, nawet jak mamy już szafy w domu, możemy sobie dobrze skomponować. Uważajcie, bo w IKEA, tak jak mówię, oni mają cwanie te wymiary zrobione i nie zawsze to pasuje do takich szaf kupionych gdzie indziej, czy zrobionych pod wymiar. Tak więc trzeba popatrzeć na to, zwrócić na to uwagę. Ale mają bardzo dużo różnych sprytnych organizerów. Do szaf gospodarczych, różne kosze, oczywiście tacki, czy chociaż takie przegrody do wysuwanej tacy. No, na biżuterię są oczywiście pojemniki na bieliznę. Uważam, że po prostu łatwo i szybko można sobie skomponować wnętrze swojej szafy. Teraz pierdoła. Pierdoła, tylko powiem Wam, jakie zastosowanie może być inne. Chodzi mi o listwę magnetyczną. I oczywiście do kuchni, jasne, wszyscy wiemy, na noże i tak dalej. Ale, a czemu nie dać do pokoju dziecka i autka będzie mógł sobie tam przyczepiać? No albo do warsztatu, tak? I mamy na różne narzędzia. Jasne, takie listwy magnetyczne jest tego na rynku tyle, tak więc nie musi być IKEA. No ja tu akurat mówię o meblach, nie tylko o meblach, o rzeczach z IKEA, ale tego jest dużo. Chodzi o sam pomysł, tak? Można to nie tylko w kuchni stosować. 9. punkt powiem szybko, bo może kiedyś zrobię osobny odcinek na ten temat. Myślę, że warto. Meble kuchenne. Ogólnie meble kuchenne z IKEA. Tak, wiele razy. Zresztą jak robię projekty, ludzie się mnie pytają, warto, nie warto, drogo, tanio. O cenach zaraz powiem. Nie jest tak tanio, uważam, jeżeli chodzi o meble kuchenne. Nie jest tak tanio, jak nam się wydaje, ale czasem warto. Moja rodzina ma meble kuchenne z IKEA wiele lat. Myślę, że blisko 10, może troszeczkę mniej, rok, 2, ale bliżej 10. I słuchajcie, to jest malutka kuchnia, a to ma znaczenie, bo masz mało szafek, ale cały czas nimi operujesz. I to po tych 10 prawie latach wygląda dobrze. Naprawdę bardzo dobrze.
Okej, może dbają jakoś specjalnie. Nie wydaje mi się. Po prostu funkcjonuje to. I to jest na plus mebli z IKEA, kuchennych mebli z IKEA. Wybór bardzo duży. To jest kolejny plus. Kolorów, frontów, blatów, no i to wyposażenie. To, co wspominałem wcześniej. Tak, czasem mi się zdarza projektować meble z IKEA. Czy lubię? Niekoniecznie, ponieważ jest mi łatwiej po prostu projektować meble pod wymiar, bo tu właśnie w IKEA jest ten minus, że później gdzieś zostaje parę centymetrów i tak dalej. I trzeba kombinować, tak? No bo to oni mają pewne wzory, szerokości i później dupa. No i to jest taki minus. No minus też taki, że są pewne kolory i koniec, tak? Nie wiem, zresztą kurczę nie wiem. Może się mylę, napiszcie, czy można ich poprosić, żeby wylakierowali w innym kolorze, takim jaki sobie zażyczymy. Wydaje mi się, że nie, ja tak nigdy nie robiłem, a jeżeli chodzi o stolarza, no oczywiście on mi robi to, co mi tu przyjdzie do głowy, tak? I ostatni punkt, ostatni według mnie bardzo dobry produkt. Podobny do 9, tylko chodzi mi o szafy Pax. Sam mam, używam przez wiele lat, stoi u mnie w wiatrołapie, tak więc pracuje non-stop. Dzieci używają nie zawsze delikatnie, no bo ja to oczywiście tam staram się jak mogę, ale one to wiadomo, brutalnie z tym traktują. I co? 10 lat jak nowa. Serio. Nigdy nie miałem, żeby coś z prowadnicami się działo. Nie widzę, żeby się gdzieś zniszczyła wizualnie. Także plus. Kolejny plus i chyba największy tego to dodatki. Drążki, szuflady, wszystkie organizery. Naprawdę jest, no uważam, że to jest bardzo fajna sprawa. Są różne wymiary, ale znowu podobnie trochę jak w kuchni. Nie zawsze podejdziemy pod sufit, a chcemy, bo nie chce nam się tam, zostanie nam kilka centymetrów i kurz ścierać. No to trzeba na to zwrócić uwagę. No ale nie wszystko takie jest zawsze cudowne, jakie byśmy chcieli. Jakby nie było, tak jak wspomniałem, jest bardzo dużo możliwości wyposażenia takich szuflad, szaf. I są różne kolory, różne wymiary, różne fronty. I ceny? Ceny średnie. Jeżeli chodzi o tą szafę, cena średnia, ani za dużo, ani za mało według mnie, ale możemy iść w kosmos drogą, jeżeli pójdziemy właśnie w to, co zachwalam, czyli w to wyposażenie, bo wtedy niestety robi się dużo wyższa kwota. I właśnie jeżeli chodzi o ceny, co o tym myślę? Słuchajcie, po pierwsze dajcie znać, co Wy uważacie, bo to jest moje tylko zdanie, a Wy tam setki tych komentarzy piszecie, także poznamy wielu z Was. Powiem tak, te duperele, drobiazgi, właśnie tu listwa magnetyczna, tu jakaś, nie wiem, przyrząd do kuchni i tak dalej, to tak niespecjalnie tanio. Na tych drobiazgach no, można wydać trochę tam pieniędzy, jak się przejdzie, tak? Tym bardziej jedna rzecz może kosztować niedużo, ale już 10 to swoją cyfrę zrobi. Przy czym meble, nie mówię to o meblach do zabudowy właśnie kuchniach albo szafach, tylko sofa, jakiś fotel, ta szafka, którą na pierwszym miejscu pokazywałem, korzystnie. Pod tym względem według mnie korzystnie, że stosunek jakości co do ceny jest dobry. Meble i wszystko z IKEA wydaje mi się są przemyślane i praktyczne. Tak. Ładne wizualnie. Jak się podoba Wam, to tak. Sprawa gustu oczywiście, ale starałem się iść z modą i z trendem. Dobra, nie przedłużając, dajcie znać, co o tym myślicie, bo jestem bardzo ciekawy, bo to jest temat rzeka i wiele osób w tym sklepie było, wiele kupiło osób, wiele ma różne produkty, tak jak ja, z tego co wymieniłem mam 3 rzeczy i jestem nadal zadowolony. Tak. Pamiętajcie o subskrypcji kanału, zapraszam do siebie na Instagram, tam Wam pokażę jeszcze kilka innych ciekawych rzeczy na ten temat, tak więc bijajcie. Dajcie łapkę w górę, jeżeli Wam się podobało, a ja na ten moment bardzo Wam dziękuję, do zobaczenia i cześć!